1998, Waco, Texas. The 51-day siege that took 76 lives. ATF agents attempted to serve search and arrest warrants, but something gone wrong. I'm sure that a lot of you have heard about this failed operation. Of course, police could avoid most of the casualties, but many mistakes were made. Like the tear gas pumped into the compound caught on fire, killing loads of hostages. Sadly, at least a dozen were children. Of course, someone in charge was careless, and there were a lot of leaks about the siege. Police used a lot of firepower. Shoot first, ask questions later. Officers sent right to death. This room, for example, was the armory of the Branch Davidians. It was a really important room for the cultists, so the ATF agents were exposed to a direct fire. A similar event actually took place in Poland, but in comparison to Waco, it wasn't as large in scale. Still, it doesn't mean that everything was fine. Welcome to the first episode of Polnet Exposed. Mutants Gang, also known as Piastowska's group, was created by the end of 90s. Members of this gang were experienced killers and car thieves. Mutants, as the name suggests, were muscular and very brutal. Their activity involved kidnapping, drug dealing, theft, and murders on commission. At the beginning, they were just thugs, doing dirty work to other unknown groups. But the group was dissolved after Robert Cieślak, known as Cieluś, and Jerzy Brodowski, mutant or Yuri, kidnapped 17-year-old son of the local businessman, without their boss, Andrzej Kikir, permission. After that event, Cieślak and Yuri decided to work as a duo. Cieluś was just a thief, but from the beginning of his career, he wanted to do horrible things. He killed a young man. Police found male corpses in the random bushes. To było makabryczne. Skrwawiony śnieg, a w krzakach zwłoki mężczyzny z odciętą głową. He was doing business with Jacek Z. He was in debt, so the young man arrived to the meeting. Cieluś said that the point of the meeting was paying back his debt. All of the witnesses has been threatened, and they quickly decided to back off. After that fraud and several other events, Cieluś have met Yuri. The Mutants gang gained a reputation for being violent, ruthless, and determined. And the best example was the assassination of the Kikir, the former boss of Cieluś and Yuri. First, they tried to kill him when Kikir was going to his car from the party. He survived, but after a month being incapacitated in hospital, they finally did it. The killer was Alik, Mutants gang member from Ukraine. He got in the hospital disguised as a priest. After he walked up to Kikir, he executed him firing 16 bullets into Kikir. Half a year later, unknown gangsters killed Alik. That's when things slowly started to go south. Things start to be interesting on the 23rd of March, 2002, in town of Parole. On one of the estate, a stolen truck has been located with loads of RTV equipment, worth 700,000 Polish złotych, which is something around $200,000. Back in the days of 2002, it was a true fortune. When police secured the equipment, several armed men appeared. It was a gang of mutants. They thought that competitive gang are trying to take over their supplies. Without saying a word, they opened fire, killing one of the officers, Lieutenant Mirosław Żak. Despite several radio calls, there was no one to help. Krzyczeliśmy, że jesteśmy z policji. Odpowiedziano nam tylko, my też. Z nimi nie było żadnej dyskusji. Przyjechali po skradzione przez nich telewizory plazmowe, warte blisko 1 000 000 złotych. Pomylili nas z bandą, która kilka godzin wcześniej próbowała im ten towar odbić. Byli gotowi zabić nas wszystkich. After what happened in Parole, police decided to hunt down the Mutants gang. It was unacceptable that someone killed a police officer. They were working hard. It wasn't just a gang. Everyone could easily tell that the police hatred of Mutants gang was intense. Their work paid off. They secured weapon arsenals,
arrested a lot of gangsters and completely dissolved a number of smaller gangs. One of those arrested was Yuri. There's no information on how he was arrested. Probably it was a regular arrest warrant. He was convicted for murder of a police officer and sentenced to 15 years. Later, courts changed the sentence to 12 years. But there were still a few mutants left. It's worth mentioning that few policemen from Mazovshe were cooperating with mutants. That can explain how they were untouchable for so long. Keep this information in mind. After being involved in killing his old boss Andrzej Kikir and committing several murders, Cieluś have become one of the most dangerous bandits in Poland. After Yuri's arrest, he found another partner, Igor Pikus. Igor Pikus, a former KGB agent, was also using the name Alexander Volodin. He was followed by an arrest warrant for rape and fight. Also, he was suspected for 7 murders on commission and for a bomb attack on Belarus. Both of them were impossible to hunt down for a whole year, but they couldn't hide forever. They had been located. Robert Cieluś, Cieślak and Igor Pikus had barricaded themselves in Magdalenka, a town close to the capital city, Warsaw. Not ready to surrender, they prepared for the police assault. In their safe house, they had several weapons, grenades and a lot of ammo. If that's not enough, they have also planted booby traps around the house. 40 police officers were dispatched for this assault. The first assault team jumped over the fence from Środkowa Street, while second assault team broke into the compound from Krańcowa Street, using a Land Rover. In less than a minute, the homemade bomb has been detonated. That killed the leader of the assault team, Lieutenant Marian Szczucki. He died a week later in hospital. The bomb also killed second lieutenant, Dariusz Marciniak, who died a few minutes after the explosion. 16 other police officers were injured. From the window on the first floor, suspects started to throw grenades. One of the police officers says: Rozpętało się piekło. Koledzy leżeli ranni, wszyscy krzyczeli. Dostałem odłamkiem w nogę. Obciągałem się kawałek i strzelałem do okna, ale nikogo nie było widać, bo bandyci wychylali tylko rękę z okna i siali pociskami. Cieślak and Pikus didn't care about them shouting police. The gunfire lasted for 1 hour and 30 minutes, and didn't end until the house started to burn. Firefighters couldn't get in there, due to threat of next explosions. After the action, police pyrotechnics found and defused next bombs, where they found the corpses of Cieślak and Pikus. It's still not known what caused their deaths. Was it a grenade explosion, or due to breathing choke damp? And there's a rumor to this day that Cieślak called his girlfriend to say goodbye before he died. During the operation, many mistakes were made. All of the police officers that were in charge were brought to court, but later they were acquitted. Grażynę Danutę Biskupską, Kubę Stanisława Jałoszyńskiego, Jana Mariana Pola uniewinnia od popełnienia zarzucanych im czynów. Od początku była polityczna, o tym wszyscy wiedzą. Media również się do tego przyczyniły. Żądano głów, więc my byliśmy tymi głowami. To nie my skonstruowaliśmy bombę, nie my ją podłożyliśmy, nie my ją zdetonowaliśmy. Dariusza Marciniaka i Mariana Szczuckiego zabili, a ich kolegów ranili Robert Cieślak i Igor Pikus. I tylko oni są odpowiedzialni za tę śmierć i za te rany. Śmierć 2 antyterrorystów, liczba rannych policjantów, brak karetek pogotowia podczas szturmu, brak osłony snajperskiej oraz kilkugodzinna walka z bandytami zrodziła pytania, czy nie popełniono błędów podczas przygotowania tej akcji. Pierwsza komisja, składająca się, jak to określono, z niezależnych ekspertów, pochwaliła tę akcję, podkreślając bohaterstwo policjantów. Uznała, że operacja zatrzymania była wzorowo przygotowana, a nikt nie mógł przewidzieć determinacji bandytów, którzy zastawili bomby pułapki i woleli zginąć, niż się poddać. Bandits were ready for the whole time. The element of surprise was unnecessary. As you might heard in the shootout videos, suspects also had 2 dogs. They had a purpose of warning them when someone unwanted comes nearby. Remember when I told you about the second assault team? They have rammed into the compound using Land Rover, but they had wrong intel.
There was no door, so they were forced to join the first assault team. They also didn't know how dangerous the suspects were. They said to other members of the gang before that event, "We won't surrender. We'll fight till the end." Only half, or maybe even less, of the intel was correct. Police had only 2 shields and handguns. Other guns such as sniper rifle were left behind. That was very unfortunate, because there was an occasion for sniper to take an accurate shot and probably end the siege right after suspects opened fire from the window. Padały różne opinie, że nie można było tutaj użyć snajpera. Ja pracowałem w policji jako strzelec. Po obejrzeniu tutaj tej okolicy myślę, że była taka możliwość użycia strzelca. I to nie jednego. Na pewno będzie tutaj utrudnieniem, ale na pewno była taka możliwość, żeby przynajmniej 2 strzelców użyć. Lunety stosowane na karabinach, na dobrych karabinach wyborowych, takie jakie na przykład ma policja, są ze zmienną krotnością. I jest możliwość przybliżenia bądź oddalenia celu. I na pewno na tą odległość, jaka tu istnieje, gdzie mógłby operować strzelec, taka luneta ma swoje zastosowanie. To samo w nocy, ale z noktowizorem. A takowy sprzęt jest. Jednym z miejsc była możliwość umiejscowienia snajpera tutaj właśnie na tym murku, bądź za tym drzewem. Następnym miejscem, które ja widzę, gdzie mógłby operować snajper, jest tamto drzewo, podejdziemy może dalej, jest tamto drzewo na sąsiedniej posesji. Obchodząc ten teren, zwróciłem uwagę, że bardzo dobrym miejscem, gdzie mógłby operować snajper, jest teren sąsiedniej posesji, to znaczy ten murek na tym domu. Tam, gdzie kamera, równie dobrze mógłby być strzelec. I powinien tam być. In this operation, military tactics were needed instead of police tactics, which means better firepower and shooting without any hesitations, unless the enemy surrenders. Police's special forces such as SWAT always carries bunch of plastic cuffs. Even SAS soldiers have them. There was no ambulances and EMT support. No one from the hospital was informed about police assault. First ambulance was dispatched after 1 hour. If the ambulance was there, maybe no one had to die. Remember when I told you about a few policemen from Mazowsze? Loads of police officers feels betrayed after that event in Magdalenka. It's not confirmed, but I think someone had to warn suspects about police insertion. Takie mieliśmy pierwsze wrażenie, że czekali na nas. A jak było naprawdę, no to trudno mi powiedzieć. W każdym bądź razie uczucie tego, że ktoś nas zdradził, no jest do tej pory. I'm not a specialist, but I think police should have proceeded with a siege and wait for them to get out. Or use gas, just like ATF did in Waco. There's no risk of killing hostages, so they technically had a green light. Also, Cieślak and Pikus were extremely dangerous, so going to them was risky. After the failure in Magdalenka, many things have changed for the better. Now the police have better equipment and higher skills. The Bureau of Counter-Terrorist Operations has been created. One of the most elite police forces in the world. Even Chris Ryan have met our special forces. You may ask why I was talking about Waco at the beginning. My point is that everything can go south pretty quick. In Waco, shootout lasts for only 5 minutes. It was enough to kill 4 ATF agents. In Magdalenka, everything changed in less than a minute after the first explosion. Finally, this operation is over. Wounds are healed, but still many people feel pain.
On się nie bał. Mama powiedział, jak w ogień, to trzeba w ogień. Jak w szambo, to trzeba w szambo. To trzeba ratować. A dla niego ratunku zabrakło. I z tym się nie mogę pogodzić. Zawsze się bał. Zawsze się bałam i zawsze syn mi mówił, jak odjeżdżał, mamo, bałam się, jak odjeżdżał, to mi, mamo, pamiętaj, że jak idę na akcję, mogę już nie wrócić. Taka jest moja praca. Ja nie wiem, kto go wysłał na śmierć. Ale mi się wydaje, że oni wszyscy byli wysłani na śmierć. Jej syn mógł żyć, tak. Jej syn zginął po prostu, bo nie miał pomocy i z upływu krwi. Tętnicę miał przeciętą. Pracuję w szpitalu na bloku operacyjnym i nie jeden raz widziałam, jak człowiek miał 2 nogi obcięte i przeżył, bo miał pomoc. A mój syn nie miał pomocy. Gdy już było widno, wszyscy zaczęli zjeżdżać, spotykaliśmy się na korytarzu, po prostu wszyscy płakali. Myślę, że jesteśmy twardymi ludźmi, ale po prostu łez nie można było zatrzymać. Rzucaliśmy się sobie w ramiona i po prostu płakaliśmy. Wydaje się, że antyterroryści powinni być przygotowani na śmierć, swoją czy kolegów. Taką mają przecież służbę. Ale kiedy przez lata bezkrwawych akcji nagle podczas szturmu wybuchają bomby i giną policjanci, to trudno się pogodzić z taką śmiercią. Zwłaszcza, że dla antyterrorystów koledzy z pracy są jak rodzina. Z Kaczorem zawsze było po prostu wesoło, zawsze. Gdy dowiedział się, że ja zdałem egzaminy do AT, pamiętam, że następnego dnia zaraz przyszedł i zaczął mnie wypytywać, jak tam jest, na czym polegały te egzaminy, że on zawsze też chciał po prostu bardzo służyć w tej jednostce, to było jego marzenie. I powiedział, że na pewno będzie próbował, więc wytłumaczyłem mu, jaką drogę ja przeszedłem. Następnie Kaczorek powiedział, że na bank na następnej przepustce jedzie zdawać te egzaminy. Kaczor w boju był bardzo skupiony, był bardzo doświadczonym człowiekiem i życiowo, i zawodowo. W boju zawsze mogliśmy na siebie polegać. Kaczor dużo trenował, jak zwykle rozweselał po prostu wszystkich wokół siebie. Śmiał się od ucha do ucha przez cały czas. W zasadzie gęba mu się nie zamykała, można powiedzieć. Był duszą towarzystwa. Dzień bez SMS-a od Kaczora z jakimiś głupstwami, po prostu to był dzień stracony. Nawet gdy był w Kosowie, to było to normalne, że on dzwoni albo przesyła jakieś tam teksty. Kaczorek miał koło mnie kupić sobie działkę, miał budować dom. W tym celu pojechaliśmy na misję pokojową. Po powrocie do kraju Kaczor zwierzył mi się, że zamierzał pobrać się ze swoją dziewczyną. Przed Magdalenką, pamiętam, w ciągu dnia rozmawiałem jeszcze z Kaczorem. Ja przyszedłem na służbę około godziny 15. Pamiętam, Kaczor siedział przy stole i przeglądał czasopisma budowlane. Po prostu chciał wybrać projekt domu. Warszawscy antyterroryści zawsze mogli polegać na profesjonalizmie Mańka i Kaczora. Ale teraz najbardziej brakuje im ich koleżeństwa i fantazji. Chociaż on w zasadzie, nie ma go, ale on jest. Jest z nami, bo chociażby miejsce pamięci, które powstało, które jest u nas w jednostce, i zdjęcie Kaczora i Mańka. Jak wchodzimy, to mijamy ich codziennie, czy jak wychodzimy z pracy i witamy się z nimi. Tak jakby byli wśród nas. Mamy tylko wpływ na to, jak żyjemy. A Kaczor przeżył swoje życie jako godny człowiek i uważam jako wzór do naśladowania. Mańka też zawsze nazywaliśmy małym rycerzem i myślę, że taki pozostanie w naszej pamięci. Jako mały rycerz miejmy nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli ich naśladować. Chciał dobra. I sam mnie tłumaczył, mamo, tylko żeby być dobrym człowiekiem. Trzeba ratować dobrym. No i co z tego wyszło? Wyglądam jeszcze nieraz.
Do 2 lat jeszcze tak wyglądałam ciągle, że może Darek przyjedzie. Ale nie. Kochał życie i chciał mieć pomóc wszystkim. Do końca był wierny tej idei i nawet dla ratowania kogoś by nawet swojej ręki obciął, żeby kogoś ratował. Powiedział, jakby dostał w głowę, to chciał, żeby jego narządy ktoś przyjął i żeby te narządy komuś służyły do życia. Zostały pobrane 2 nerki, wątroba i serce. I uratował 4 osoby, które dzisiaj żyją. I osoby, które wiem, że są w młodym wieku jeszcze. Before this video ends, I want to make you aware about something. Maybe ATF, FBI agents in Waco and police officers in Poland made a lot of mistakes, but they tried to do their role, protect and serve. All police officers know they can lose their life, but they need to suppress fear and risk their own life just to keep us safe, and that's why we should be grateful to them.